Cześć, jestem Ania. Na co dzień jeżdżę Mazdą MX-5, tym małym dwumiejscowym samochodzikiem z otwieranym dachem. Kiedy słyszę słowo minivan, kojarzy mi się ono głównie z wózkiem na zakupy dzieci i zwierzęta. Ale to nie zawsze prawda. Dzisiaj Renault Scenic, minivan jak żaden inny. Jak żaden inny, bo nie wygląda na minivana. Kilkanaście miesięcy temu Renault wprowadziło na rynek nową generację modelu Espace, którego określono mianem crossovera. W przypadku Scenica mowa już po prostu o kompaktowym vanie, ale samochód zwraca uwagę nowoczesnym wyglądem. Podoba mi się napompowana karoseria z licznymi załamaniami. W oko rzucają się też olbrzymie koła. 20-calowe felgi są w standardzie. Wprawdzie w tym egzemplarzu jest koło zapasowe, ale ja zadzwoniłabym po asystans. Poza walorami estetycznymi, Scenic jest też całkiem praktyczny. Zajrzyjmy do środka. Bagażnik, jak widać, jest całkiem wygodny i ma jedną funkcję, która bardzo mi się podoba. Właśnie powiększyłam powierzchnię ładunkową, gdybym potrzebowała wozić, bo ja wiem, narty. A teraz, czy jestem w stanie sięgnąć do klapy? Przypominam, 1,60 m, wzrost siedzącego psa. Bez najmniejszego problemu. Żałuję jednak, że samochód tak prorodzinny jak Scenic nie jest wyposażony w elektryczne zamykanie klapy. To niby jest drobiazg, ale podejrzewam, że kiedy robię to kilkanaście razy dziennie, jest to coś, co może mnie po prostu męczyć. Chodźmy dalej. Ok, tu jest nasza część kanapy. Jak widać, nie muszę się specjalnie starać, żeby coś z nią zrobić. Co teraz? Dzieci zwykle się nudzą, ale tutaj nie będą się nudziły tak bardzo, ponieważ mają swój stoliczek, na którym mogą sobie ustawić swój smartfon lub tablet. Tak? No, gdyby to był tablet, to tu by było miejsce. Mogą też wkurzać mamę. A jak mama będzie się czuła z przodu? Chodźmy. Tutaj mamy schowek, który pomieści mnóstwo rzeczy. Tymczasem głównie moje rękawiczki, mój kubeczek na kawę, herbatkę ziołową ma swoje miejsce i trzyma się. Tutaj jest schowek wielkości przeciętnej torebki. Można w nim mieć wszystko. Ja mam telefon i okulary. Sięgnięcie tutaj to nie jest żaden problem. Co jest za to problemem, to nie jest prawidłowa pozycja za kierownicą, nie? Tak też myślałam. Niestety, 1,60 m wzrostu nie ma podłokietnika. Dlatego, tak, ruchoma konsola centralna to nie jest aż taki dobry pomysł, bo oczywiście można sobie wszystko tutaj postawić, ale jeśli chcę mieć to bliżej siebie, to robi się niedobrze. Podłokietnika dalej nie mam. Co więcej, jeżeli dosunę to już tak zupełnie, to właśnie straciłam dostęp do gniazda 12V, które tam gdzieś jest. No ale nie mam do niego dostępu, chyba że to odsunę. Teraz, proszę. Ale teraz to dalej nie jest prawidłowa pozycja za kierownicą. Dokąd byśmy chcieli pojechać? Załóżmy, że znowu chcemy pojechać na jakąś tam Puławską. No. Cel podróży. Znajdź adres, tak proszę. Warszawa, ulica. Okej, no dobrze, Puławską mamy już wpisaną, numer domu.
Wybierz. No tak, już wybrałam. OK. Nawigacja jest i działa. Nie było to szczególnie kłopotliwe do uruchomienia. Podoba mi się. To jest nawigacja bez korków. Pobiera informacje z systemu TomTom, więc kieruje Cię tą drogą, która faktycznie będzie najszybsza, a nie tą, która byłaby najszybsza w teorii. Kolejna ładna rzecz, wyświetlacz. Pokazuje mi nie tylko aktualną prędkość, jaką rozwijam, jak i ograniczenia, jakie widzę na drodze, ale też pokazuje mi, tak, jadę za szybko, może zwolnię. A nie, teraz już jest OK. Ale pokazuje mi też, czy jestem w pasie ruchu i jak daleko jestem do następnego samochodu. Gdyby ten samochód przede mną zaczął robić jakieś dziwne manewry, hamować, gwałtownie zmieniać pas, Renault będzie wyło na tyle głośno, że na pewno zwrócę uwagę na to, co się dzieje na drodze, gdyby z tyłu moje 14 dzieci nie dawało mi żyć. To nie jest najlepsza droga na tempomat, ale na obwodnicy, na autostradzie to się przydaje. Tutaj niestety tempomat jest rozproszony. Tutaj go włączam, a tu na kierownicy ustawiam pożądaną prędkość. Nie jest to najbardziej sensowne rozwiązanie, bo trudno jest zapamiętać, gdzie co jest i gdzie co mam naciskać. Ten samochód, jak dla mnie, ma 3 wady. Pierwsza, pewnie widzicie moje zgrabiałe dłonie, to brak podgrzewanej kierownicy. W Oplu Corsie mogła być podgrzewana kierownica, tutaj w żadnej wersji nie może jej być. Nie wiem dlaczego. Kolejna rzecz to to, że samochód dosyć długo się rozgrzewa. Tak naprawdę robiłam nim ostatnio krótkie trasy, kilkunastokilometrowe i właściwie ten samochód nie sprawiał wrażenia, jakby się rozgrzał przez całą tę trasę. Nie wiem, jak to jest możliwe, ale jest też plus, który poniekąd dyskontuje ten minus. Jest to podgrzewanie foteli tutaj. Jest naprawdę bardzo szybkie i bardzo intensywne. Tak naprawdę włączenie go na 2 stopnie nie jest potrzebne. Spokojnie można go przełączyć na 1 stopień i to jest dokładnie tyle ciepła, ile potrzebujesz mieć w samochodzie, kiedy, tak jak mówię, jedziesz, nie wiem, na zakupy, do pracy, krótkie trasy. Trzecia wada. Mimo tego, że jestem niska i siedzę naprawdę blisko kierownicy, słupek B, prawy, ogranicza mi widoczność przy wyjeździe ze skrzyżowania. Bardzo niedobrze. Poza tym skrzynia biegów chodzi dobrze, chociaż prawdopodobnie gdybym kupowała ten samochód i tak wzięłabym wersję z automatem. Samochodem łatwo się manewruje, ma też fantastyczną kamerę cofania, naprawdę bardzo dużą, bardzo dobrze pokazującą to, co się dzieje z tyłu. Linie, które pokazują, dokąd samochód pojedzie, też są dużą pomocą. Co jeszcze? Samochód ma system automatycznego parkowania. W Volkswagenach działa on szybciej i jest bardziej precyzyjny, ale jeśli nie lubisz parkować, czemu nie? Tak wygląda Renault Scenic z mojej perspektywy. Kolejny samochód już za tydzień. Tymczasem zasubskrybuj mój kanał, zajrzyj do mnie na Instagram, zajrzyj do mnie na blog i do zobaczenia.